Wjeżdżam do puszczy, a przede mną mój ulubiony wjazd do puszczy. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Przepięknie. Z takiej zwykłej wiejskiej uliczki od razu można się przenieść w takie miejsce. Zaraz pewnie bluzę ściągnę, bo jest trochę ciepło. Nagadałem się, a miałem kamerkę niewłączoną. Jadę teraz asfaltem drogą królewską. Zaraz powinna być ścieżka rowerowa po prawej stronie, nowo powstała. Nie wiem, czy oddana do użytku, ale w każdym bądź razie jeździć już można. Z tym, że nie wiem, czy skorzystam, bo jest bardzo świeża, bardzo szutrowa, więc lepszą opcją będzie jazda po prostu asfaltem. O, chyba jest ta ścieżka. Nie zauważyłem wjazdu. Jadę sobie może na chwilę, jak będzie taka możliwość. O, tam coś jest. To wjedziemy. Chyba się jeszcze nie nauczyłem trzymać kamerki i jeździć na rowerze, a zwłaszcza manewrować po takich terenach. Myślę, że tak bardzo pomalutku można jechać. Natomiast większe prędkości to chyba niekoniecznie. Właśnie mam biegacza na plecach, zaraz mnie dogoni. To świadczy o mojej wyjątkowej prędkości. No nic. Schowam na razie kamerkę, bo ciężko się jeździ po tym szutrze, a później pewnie jeszcze zrezygnuję po prostu z tej drogi i wjadę na asfalt. Wjechałem na asfalt na chwilę i znów jestem na drodze szutrowej. Zostało mi jeszcze jakieś 2,5 km do punktu widokowego. I takie widoki. Jestem praktycznie w środku puszczy, można powiedzieć. Gdyby nie to, że mój rower hałasuje, to pewnie słychać byłoby ptaki. I to powinno być gdzieś tutaj. Nawigacja mi wskazuje jakieś 150 metrów. A i trzeba kawałek jeszcze pieszo przejść. Ok. Dobra, tutaj w lewo.
Tu jest jakiś znak. A, czyli tam prosto. Ale w tą drogę też sobie wjadę. Zobaczymy, co tutaj jest. Tu już widać płot, za którym mogą być żubry, ale to jeszcze nie jest ten punkt widokowy. Płot widzę, że bardzo ładny. Płot na pewno jest widokowy. Droga zakręca, ja nie będę zakręcał. Ośrodek hodowli żubrów, czyli muszę podjechać tam dalej. O, i coś jest. Jest taki podjazd. No i żubrów brak. Przejechałem trochę dalej, bo tu są takie wały wzdłuż tego płotu. I tu praktycznie widok jest taki sam, z tym, że wydaje mi się, że jest zbyt duży hałas, za dużo tam ludzi jest i żubry nie mają potrzeby tutaj podchodzić. Myślę, że dobrą opcją jest przyjechanie po prostu w jakiś taki zwykły dzień w tygodniu, żeby było spokojniej. Jadę dalej. Najwyżej na powrocie jeszcze tutaj wstąpię, a teraz Czarny Staw. A teraz taka droga, trochę ziemi z piaskiem, ale przynajmniej nie ma tych kamyków. Do Czarnego Stawu mam jeszcze 3,5 km. Stamtąd miałem jechać inną trasą do domu, żeby nie wracać tą samą drogą, ale z racji tego, że nie udało mi się żubrów zobaczyć, wrócę się tą samą trasą i zobaczę, może później będę miał więcej szczęścia. Chociaż faktycznie dzisiaj tam przy tym punkcie widokowym był straszny hałas, więc jakbym był żubrem, też bym tam nie podchodził. Po co ma ktoś im zakłócać ciszę? Ale zobaczymy. Wrócę tą samą trasą, przynajmniej do tego punktu widokowego. Najwyżej od punktu widokowego znajdę sobie inną drogę powrotną. Póki co kierunek Czarny Staw. Jest
tak pięknie, że praktycznie jadę najwolniej, jak to jest możliwe. Wcale mi to nie przeszkadza, że jadę taką słabą drogą. Przede wszystkim jest cisza, spokój. Tu akurat jest trochę mniej ludzi, ale zaraz się to zmieni. Dojeżdżam już do Czarnego Stawu, więc tam pewnie będzie parę osób. A na razie delektuję się trasą. No i jest Czarny Staw. I oczywiście trochę ludzi. Jednak lepiej jest się wybrać w terminie takim troszeczkę rzadziej uczęszczanym. A Czarny Staw dlatego, że jest po prostu czarny. Tu może widać tą czarną wodę, chociaż też nie do końca. Wracam z powrotem do Żubrów, kilka kilometrów i zobaczymy, czy coś się zmieniło, a potem sobie gdzieś poszukam nowej drogi powrotnej, żeby nie wracać tą samą trasą. I jestem przy Żubrach. Jak na razie cisza. Żuberków brak. Jest tam jakiś rzut? Przejedzie pan nagrywać, może jest. Nie ma żubrów. Za dużo ludzi. Myślałem, że pan poluje, że pan coś Nie, nie. Myślę, że trzeba tu w tygodniu podjechać i spędzić kilka godzin. To może się nasłuchiwać. uda. No teraz to też za gorąco jest dla nich, nie? Bardziej z rana Albo z rana. przed zachodem No, słońca. no. Tego świeci. No nic. Innym razem. Teraz to sobie muszę gdzieś usiąść i pomyśleć, jak sobie znaleźć inną trasę powrotną. Tam dalej gdzieś widziałem jakąś wiatę, to może sobie usiądę, a jak nie, to po prostu gdzieś na jakimś konarze. Trochę zboczyłem z kursu. Na początku skręciłem w jakąś drogę asfaltową. Potem z tej drogi asfaltowej skręciłem w jakąś drogę szutrową.
I tak sobie jadę. Mniej więcej wiem, gdzie jestem, ale tak dokładnie to niekoniecznie. Zaraz sobie znajdę jakieś miejsce postojowe. Mam kawę, to sobie chwileczkę posiedzę i będę jechał dalej. Tak na dobrą sprawę myślę, że bez patrzenia na mapę to spokojnie dojadę, bo jadę w dobrym kierunku. A nawet jakbym jechał w złym kierunku, no to zawsze gdzieś wyjadę, a że jestem na rowerze i w sumie jest nie tak całkiem daleko, więc spokojnie w którym miejscu bym tylko nie wyjechał w lesie, to sobie spokojnie mogę później dojechać, ale wyjadę z tej dobrej strony, tak zakładam. Tu są jakieś drzewa pościnane, może można będzie przycupnąć. Powiem wam, na tych głównych szlakach, tak jak teraz w majówkę, to nawet takie drzewo, które jest przy drodze, też jest oblężone, a o wiacie to można zapomnieć. Wszędzie dużo rowerzystów i ludzi, którzy sobie spacerują po lesie. No i dobrze, z tym, że ja chcę jakieś fajne miejsce tutaj do siedzenia sobie znaleźć, niekoniecznie w słońcu. Może jeszcze podjadę trochę dalej. Nie chce mi się wracać, bo tam te drzewa były ok, to znaczy ja patrzyłem pod tym kątem na te drzewa, żeby nie było ryzyka, że mi się zawalą. Tam jedna półka była taka, że można było spokojnie sobie usiąść bez jakiegoś ryzyka, że się któryś konar zsunie i mnie przywali. A to patrzcie, jaki piękny las. Coś niesamowitego. I tutaj nie wiem, czy to borówki są, czy jakieś jagody, to znaczy będą. W każdym bądź razie to wszystko jest obrośnięte tymi krzewami. Pamiętam, jak w czerwcu, w lipcu, jak jechałem przez las, nie wiem, czy w tym miejscu, czy w innym, no to było dużo ludzi, którzy po prostu zbierali. Więc to dobry pomysł, żeby się tutaj w sezonie takim jagodowym wybrać i też trochę pozbierać. Dojeżdżam do jakiegoś skrzyżowania, które albo przyjadę na wprost. Myślę, że na wprost. Jest gdzie usiąść, tylko w słońcu. O, jest ławka. Dobra, siadam na tej ławce. A to, że jest ławka wolna, to świadczy tylko o tym, że jestem naprawdę na jakimś zadupiu, gdzie nawet ludzie nie dojeżdżają i nie spacerują. Ale jest super. Tortilla, banan i daktyle. Rewelacja.
Przejechałem 28 km. Zajęło mi to 2,5 godziny z tymi przerwami. A do domu mam jeszcze 17 km. Myślę, że jak pojadę w tamtą stronę, to dopiero gdzieś pod koniec mojej trasy się moje drogi nałożą, a tak to pojadę inną trasą niż tą, którą przyjechałem. No i przyjechałem asfaltową, a tutaj jest taki shooter, ale jest fajnie. Spokój, trochę mniej ludzi, właściwie nikogo tu nie ma. Mimo tego, że to jest środek puszczy, to można spotkać budki lęgowe. Widać, że leśnicy dbają. Nie wiem, czy ją teraz dobrze będzie widać. Najwyżej spróbuję to jakoś powiększyć przy montażu. W każdym bądź razie takich budek lęgowych całkiem w środku puszczy widziałem dość sporo. Oczywiście one są przy drogach. Chociaż pewnie jakbym się zapuścił gdzieś w jakąś ścieżkę taką całkiem w głąb lasu, taką niedostępną dla samochodów czy rowerów, być może też bym napotkał, ale to jakby widać, że tych budek jest tutaj mnóstwo i to nie tylko w takich obrzeżach lasu, ale w środku też. Ja ruszam w drogę. Pojadę chyba na Czuja teraz, nie będę już patrzył na mapę. Gdzie dojadę, to dojadę. To znaczy wiem, gdzie dojadę, ale którędy wyjadę, to już dla mnie nie jest takie oczywiste. Więc ruszam. Tutaj się musiałem zatrzymać celowo, bo jest przepiękny widok. Z początku myślałem, że to zwykły jakiś taki przydrożny rów i trochę wody. Nawet tu pływa jakaś rzęsa, ale to nie jest zwykły rów, bo tam dalej również jest woda. I z drugiej strony również. Nie wiem, czy na kamerce będzie to tak ładnie widać jak w rzeczywistości. O, kawałek nawet przejechałem i się zorientowałem, że coś takiego jest, bo tam widzę, że tego jest dużo więcej i dużo dalej. Nie mam jak tam podejść bliżej. O, przepięknie to wygląda. Mokradła. Tutaj jest jakiś przejazd, ale zalany. No i super. Myślę, że to się jeszcze tam ciągnie troszeczkę dalej. Takie widoki. Z tej strony ładnie widać. Jedziemy dalej. Dojeżdżam do asfaltu, teraz zdecydować, czy w lewo, czy w prawo. A nie, inna droga szutrowa. Dobra, w lewo. Chociaż jest ryzyko, że wyjadę z lasu,
Dobrze byłoby teraz gdzieś skręcić w prawo przy najbliższej drodze. Bo jak dla mnie to jeszcze jest zawczasu, żeby opuszczać las i żeby resztę jechać drogą asfaltową, taką wiejską powiedzmy. Myślę, że jest opcja skrętu w prawo. O, piękna droga. Jakbym jeszcze pojechał jakiś kawałek prosto, to bym wyjechał z lasu. No i resztę musiałbym pokonać asfaltem po wioskach. A tak to udało mi się znaleźć drogę tutaj leśną. To już w sumie na skraju lasu, więc mogę jeszcze się cieszyć widokiem. Być może jestem na jakiejś dróżce, na której jeszcze wcześniej nie byłem. Nigdy wcześniej nie byłem. Więc jakieś nowe miejsce do zwiedzenia jest. Chociaż z drugiej strony te wszystkie drogi leśne, skrzyżowania niekiedy są podobne i jeżeli się za kilka lat jest nawet w tym samym miejscu, to niekoniecznie się musi to miejsce rozpoznać. Więc nie wiadomo. A tu stołówka dla zwierząt. Widać było ją z daleka, więc dlatego zjechałem. Co prawda pusta, prawie pusta. Są tylko kostki soli, no może nie do końca soli. Kostki do lizania. W każdym bądź razie no jakaś tam sól, jakieś tam minerały są, nie jest to czysta sól. Sam nie wiem co tam w środku jest, ale są tu takie lizadełka dla zwierząt. Myślę, że w zimie tutaj oprócz tych kostek soli jeszcze jakieś siano jest. I tutaj znów dojeżdżam do jakiejś drogi. I myślę, że jak do niej dojadę, na pewno nie skręcę w lewo, bo skręcenie w lewo powodowałoby opuszczenie lasu. Pojadę albo prosto, jak będzie taka opcja, albo w prawo. Widzę, że jest opcja jechania prosto, więc pojadę prosto. Chyba. Aha. Dobra, jedziemy prosto. Mam włączony zegarek, który mi robi ślad później po mapie. Także sobie sprawdzę, bo nie wszystkich punktów jestem tutaj pewny. Trzeba na pewno wiem, gdzie jestem. W każdym bądź razie później będę mógł sobie całą trasę odtworzyć. No i bardzo nie chciałem wyjechać z lasu, ale wyjechałem. Już nie było za bardzo gdzie skręcać. To znaczy były jakieś ścieżki takie, które być może prowadziły donikąd i mogłoby się okazać, że są nieprzejezdne. W każdym bądź razie ja już jestem na pograniczu. Z prawej las, z lewej już normalnie wioski. Mam jeszcze jakieś 13 km do domu. Przejechane mam 34-35, czyli takie niecałe 50 km cała trasa. Całkiem przyzwoicie. Wam dziękuję za dzisiejszą wycieczkę i do zobaczenia następnym razem. Być może z ogródka, a może z kolejnej
wycieczki. Trzymajcie się.